Cześć, z tej strony Unbroken, a w tym filmie pokażę Wam 7 porad, które pozwolą Wam lepiej poradzić sobie z Resident Evil 4. Zapraszam. Gdy za pierwszym razem dotrzesz do placu w wiosce, jej mieszkańcy zaczną Cię atakować. Nie walcz z nimi, tylko udaj się bezpośrednio do bramy w tym miejscu. Gdy dotrzesz do bramy, wyjdzie z niej przeciwnik w masce z piłą mechaniczną, który też będzie nas gonił. Z nim też nie walcz, po prostu cały czas uciekaj przed mieszkańcami z tej wioski. Walka z mieszkańcami będzie trwała do momentu, kiedy zabije dzwon. Będzie to trwało około 2 do 3 minut. Właśnie zabił dzwon i mieszkańcy przestają nas atakować. Gdy pierwszy raz spotkasz kupca, nie ulepszaj u niego broni, które masz od samego początku. Gra bez problemu pozwoli Ci dotrzeć z obecnymi brońmi do momentu, w którym zdobędziesz lepsze. Na początek polecam zamienić spinele na Punishera. Spinele bez problemu możesz zdobyć za wykonanie dodatkowych zadań, to jest zestrzelenie 5 medalionów na farmie oraz zabicie 3 szczurów w opuszczonej fabryce. Nie polecam też zakupu TMP, to jest Submachine Gun. Jestem w 13 rozdziale i zdobyłem do tej pory tylko 90 naboi, więc cały czas trzeba je crafcić, co jest niepotrzebną stratą. Poza tym sama broń nie jest zbyt silna i ma też potężny odrzut, co utrudnia celowanie. Po przetrwaniu jatki w willi w 6 rozdziale u kupca pojawi się Riot Gun, którego polecam zakupić. Tak oto oszczędzając na nieulepszaniu niepotrzebnych początkowych broni oraz sprzedawaniu wszystkich łupów, byłem w stanie już w 6 rozdziale ulepszyć maksymalnie Punishera i Riot Guna, oczywiście na tą chwilę. Po pokonaniu Mendeza w 7 rozdziale w zamku pojawi nam się kupiec, a u niego możliwość zakupu Stingraya. Polecam zakupić, gdyż w zamku jest dużo wrogów, którzy będą atakować nas z odległości, a ten karabin nam jak najbardziej się przyda. Stingray świetnie sprawdza się w hali wodnej, kiedy musimy bronić Ashley. W 10 rozdziale w bibliotece zamku znajdziesz miejsce, w którym znajdziesz karabin CQBR. Możesz go zamienić za Stingraya w zależności od Twoich potrzeb. Przyda Ci się on na pewno w późniejszych rozdziałach rozgrywki. Pozostaje jeszcze kwestia 4. broni. Ja osobiście, jak widzicie, jej nie używam, wolę mieć pod 4 granat. Nie jest ona mi potrzebna i uważam ją za stratę amunicji oraz surowców do tworzenia. Przede wszystkim amunicja do Submachine, Magnum czy Bolt Throwera bardzo rzadko wypada i cały czas trzeba ją crafcić, co jest większą stratą. Także wybór pozostawiam już Wam. Czas wkładania kamieni do wartościowych przedmiotów staraj się wkładać je w takim samym kolorze, wtedy dostaniesz większy bonus. Zobaczysz różnicę przy sprzedaży, lepiej czasami poczekać, niż sprzedać coś zbyt tanio. Po pokonaniu potwora z bagień zaczniesz napotykać na potwory, z których głów wyrastają pasożyty. Najlepszym sposobem na nich są granaty flashowe, ale nie marnuj ich na samym początku, później przydadzą się bardziej. Gdy będziemy przeczesywać zamek Ramona, będziemy natrafiać na przeciwników w pancerzach. To jest pasożyty, które będą się w nich gnieździć i na nich najlepiej można przetestować wszystkie flashbangi, które trzymaliśmy do tej pory. Najlepszym przykładem na skuteczność flashbangów jest walka po podniesieniu głowy tego lwa. Wystarczy zmusić pasożyty, aby wyszły z pancerza i jak już są na zewnątrz, wystarczy rzucić flesza. Bardzo skuteczna broń przeciwko nim. W podziemiach zamku pierwszy raz możemy spotkać potwora z zaszytymi oczami. On nas nie widzi, ale za to ma bardzo dobry słuch. Najlepszym sposobem na walkę z nimi jest poruszanie się po cichu i atakowanie ich w pasożyta na plecach. Po wykonaniu ataku od razu zmieniamy swoją pozycję. Wystarczyło na niego kilka celnych strzałów z shotguna wystrzelonych w pasożyta. Kolejny raz możemy w tym miejscu walczyć ze ślepymi bestiami. Najlepszym sposobem na nich jest strzelanie w te dzwony, wtedy oni do nich podbiegną. I mamy szansę wtedy ich zaatakować.
Gdy przejmiesz kontrolę nad Ashley, zwróć uwagę, że latarnia, którą podniesie, nie służy tylko i wyłącznie do oświetlenia sobie drogi. Można nią petryfikować pancerze, w których znajdują się wszystkie pasożyty. Wystarczy prawym przyciskiem myszy skierować światło w ich stronę. Gdy w obiekcie pierwszym na wyspie podniesiesz kartę pierwszego poziomu, zaatakuje cię potwór z bardzo szybką regeneracją, którego ciężko zabić. Najlepszym sposobem na niego jest odsłonięcie jego pasożytów poprzez strzał z shotguna. Dopiero po zastrzeleniu wszystkich pasożytów wewnątrz jego ciała, on całkowicie zginie. Strzelba jest dobra na początek, w późniejszym czasie dostaniemy lunetę z podczerwienią do naszego karabinu, która ułatwi nam ich zabijanie. W laboratorium inkubacyjnym znowu możemy natrafić na te stwory z pasożytami wewnątrz. Nie należy ich atakować, trzeba podejść tutaj do skrzynki, gdzie znajdziemy lunetę biosensoryczną. Lunetę możemy zamontować w karabinie lub w pistolecie maszynowym. Pistolet maszynowy mogliśmy znaleźć w chłodni. Polecam zamontowanie lunety w karabinie, gdyż ma on lepszą siłę penetracji w stosunku do pistoletu maszynowego. Nie będziemy marnować tak dużo pocisków. Dzięki lunecie biosensorycznej będziemy w stanie widzieć wewnątrz tych stworów pasożyty, co ułatwi nam ich zabijanie. To już wszystkie porady w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i do następnego. Trzymajcie się. Hejka!